Siema, tu Wahacz. Zapraszam na film z wrażeniami z pierwszego kontaktu z najmniejszą elektryczną Cuprą, czyli modelem Raval, który w połowie 2026 roku pojawi się w salonach w Polsce i docelowo kosztować będzie od 99 900 zł. Nieprzypadkowo użyłem słowa docelowo, ponieważ Raval na początek dostępny będzie w bogatszych odmianach, a na jesieni dojdzie podstawowa. Na start w ofercie znajdzie się chociażby najmocniejsze VZ Extreme, które mogłem aktualnie przetestować i jego cena to 183 700 zł. Dostaje się w jej ramach moc 226 koni mechanicznych, ładowanie 105 kW oraz akumulatory 52 kWh. Jest także słabiej doposażona wersja Dynamic od 151 400 zł. Jej układ elektryczny różni się tylko lekko niższą mocą 211 koni. Z kolei wspominana podstawowa odmiana, nazwana po prostu Raval, to już wyraźny spadek parametrów, to znaczy silnik elektryczny oferować będzie 115 koni mechanicznych, moc ładowania wyniesie 50 kW, a akumulatory będą miały 37 kWh. Zatem cenowo i też pod kątem parametrów układu elektrycznego w podstawie będziemy mieli do czynienia z wyraźnie odmiennym samochodem niż ten, który ja przedstawiam, ale jeśli ktoś ma większy budżet i poszukuje bardziej bajeranckiego małego elektryka, to nowa Cupra może jawić się jako naprawdę ciekawa propozycja. Na zewnątrz wyróżnia się ona swoim wyglądem. Nadwozie ma 404 cm długości i 178 cm szerokości, ale zaszczepiono w nim stylistykę znaną z innych, większych modeli marki i jeszcze nawet ją moim zdaniem trochę podkręcono. W efekcie samochód wyróżnia się na ulicy i wygląda naprawdę dobrze, chociażby z dyfuzorem z tyłu, który nie jest zarezerwowany tylko dla VZ. Wybierając topową odmianę dostaje się oczywiście coś ekstra w postaci innego wzoru felg o rozmiarze 19 cali, a także możliwość zamówienia matowego lakieru, który widać w aucie, które prezentuje. Nowością w Raval jest także lakier Plasma, który ma przybierać odmienne odcienie w zależności od tego, pod jakim kątem się patrzy, on jest już metalizowany. W Raval zastosowano także światła nieustępujące większym Cuprom w VZ oraz lepiej doposażonym Dynamic nazwanym Dynamic Plus, kosztującym od 176 900 zł, dostajemy matrycowe LEDy. W kabinie także spotkać można rozwiązania znane z innych modeli tego producenta, a wręcz usprawnione względem nich, ponieważ chociażby projekt deski rozdzielczej jest moim zdaniem w Ravalu najciekawszy ze wszystkich modeli Cupry. Wciąż mamy tutaj niewielką ilość fizycznych elementów sterujących, co nie każdemu na pewno przypadnie do gustu, ale względem na przykład dużego elektrycznego Tavascana pojawiły się większe zegary mające 10,25 cala i pozwalające na znacznie większe możliwości personalizacji. Można tam wygodnie przełączać się pomiędzy informacjami dotyczącymi parametrów jazdy, czy chociażby wyświetlić mapę. Obsługa odbywa się z kierownicy, rozmieszczenie przycisków jest wygodne, mamy też przyciski dedykowane do szybkiej zmiany trybów jazdy. Nowe w Raval są także multimedia, ekran środkowy ma 12,9 cala i taki balans bardziej mi się podoba względem miksu małych zegarów i ogromnego wyświetlacza obok nich. W każdym razie w testowanym modelu dostaje się nowe oprogramowanie oparte o Androida, przy czym motyw graficzny jest bardzo zbliżony do tego, co było wcześniej, przez co gdybym nie wiedział, to na pierwszy rzut oka trudno byłoby mi tą zmianę dostrzec. Fakt jednak zostaje, że system działa szybko, ma też rozsądnie zaprojektowany interfejs, więc jakiegoś trzęsienia ziemi nie potrzebował. Androida najbardziej odczuć można za sprawą możliwości instalowania aplikacji, jak Spotify czy YouTube. Rozczarował mnie za to brak wbudowanych map Google, można je jednak wciąż wyświetlać za sprawą Android Auto czy Apple CarPlay, łączność z tymi systemami jest bezprzewodowa. Raval oferuje też ciekawy sposób wykończenia. Jest kilka rodzajów materiałów do wyboru. Mnie trafił się topowy wariant nazwany E-Head, gdzie na desce rozdzielczej są fajnie wyglądające elementy wytworzone na drukarce 3D. Jest też miękkie tworzywo na podszybiu, znowu w stylu większych Cupr. Mamy też ciekawą kolorową tkaninę na fotelach z, jak to twierdzi producent, efektem trójwymiarowym. Abstrahując od niej, same fotele w wersji VZ też wyglądają konkretnie. Nie są może przesadnie twarde, ale trzymanie boczne zapewniają niczym rasowe kubełki, no i na podstawie kilku godzin jazdy mogę powiedzieć, że są po prostu wygodne. W uboższych odmianach też na trochę bardziej sportowe konstrukcje ze zintegrowanymi zagłówkami można liczyć. Producent nie oszczędzał także na oświetleniu w kabinie. Mamy pod szybą pasek reagujący na przykład na pojazdy w martwym polu. Są także projektory rzucające światło na boczki drzwi. Gdy się patrzy na nie gołym okiem, nie mrugają. Taki efekt generowała kamera. Ciekawe rozwiązanie. W żadnym innym aucie się z nim nie spotkałem.
Na tylnej kanapie, gdy przedni fotel ustawiony był mniej więcej pod kierowcę o moim wzroście, to siadając za nim miałem jeszcze minimalny zapas wolnego miejsca na nogi, ale jednak był. Nad głową margines był podobnie niewielki, jednak nie zmuszałby mnie do jakiegoś garbienia. Bagażnik w Raval ma 411 litrów pojemności z regularnymi kształtami, jest w nim także możliwość obniżenia podłogi. Na froncie niestety pod maską nie znajdzie się żadnej dodatkowej przestrzeni, jest jedynie silnik napędzający przednią oś. Wersja VZ Extreme, którą na tym filmie czasami nazywam też po prostu dla uproszczenia VZ-em, ale to jeden twór, oferuje katalogowy czas sprintu do setki wynoszący 6,8 sekundy i przekłada się to na naprawdę dobre przyspieszenie. Jak na elektryka przystało, mamy tutaj szybką i powtarzalną reakcję na wciśnięcie gazu. Na ustawieniach komfortowych ta reakcja jest trochę wygładzona i mogłem jeździć płynnie bez starania się, a po przełączeniu na tryb Cupra samochód robił się całkiem narowisty, nawet trochę zbyt jak dla mnie do ciągłej jazdy, no ale fajnie, że producent dla chętnych oferuje takie możliwości w jakby nie patrzeć małym autku. VZ oznacza także obecność adaptacyjnego zawieszenia DCC, przy czym bez względu na ustawienia Raval był dosyć sztywny, ale nie do przesady i też dobrze trzymał się drogi, a te, które widzicie, czasami były jednak wymagające. Reakcje auta na ruchy kierownicą są płynne i bezpośrednie. Naprawdę przyjemnie mi się Ravalem jeździło, trudno jest się do czegoś w nim przyczepić w tej kwestii. Na taką ocenę mógł mieć też wpływ fakt, że w VZ mamy montowany elektroniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu. Samochodem pokonałem około 200 km, co nie pozwoliło na jego pełne rozładowanie. Po przejechaniu takiego dystansu w warunkach mieszanych, od zakorkowanego miasta, po górskie albo bardziej płaskie drogi, aż po kawałki autostrad, w akumulatorach zostało 38%, co miało przełożyć się na 144 km jeszcze możliwych do przejechania, przy średnim zużyciu energii w okolicach 14 kWh na setkę. Zużycie zatem pokrywa się z grubsza z tym, co deklaruje producent. Aby uzyskać jednak prognozowany zasięg 440 km, trzeba by się mocniej postarać. Realnie stawiałbym na bardziej okolice 380 w warunkach mieszanych. Samochód, tak jak wspominałem, w wersji VZ Extreme kosztuje od 183 700 zł, z panoramicznym dachem jest to 186 600 zł. Cennik Ravala jest tak skonstruowany, że nie ma możliwości dokupywania do niego jakichkolwiek pojedynczych opcji czy pakietów poza lakierem. Decydując się na VZ, otrzymuje się naprawdę solidne wyposażenie. Poza matrycowymi światłami LED mamy także kamery 360 stopni, aktywny tempomat, dostęp bezkluczykowy czy audio firmy Sennheiser, zatem poziom, którego nie powstydziłby się niejeden większy samochód. I tego typu myśl została mi właśnie w głowie po pierwszym kontakcie z Cuprą Raval, ponieważ w topowej odmianie kosztuje ona dużo, ale Cupra, jak sądzę, zarazem starała się pozycjonować to auto jako bezkompromisowe zastępstwo większych modeli dla osób, które po prostu ich gabarytów nie potrzebują. Stąd nie widać cięć w technologiach zastosowanych na pokładzie czy w designie wnętrza, a wręcz punktowo wyznaczanie trendów dla całej marki. Ciekaw jestem, jakie wrażenie będzie robić podstawowa odmiana Raval, bo kwota poniżej 100 000 zł brzmi ładnie, ale na pewno pociągnie za sobą mniej lub bardziej brutalne cięcia kosztów. Zobaczymy, jak wpłynie to na ogólny odbiór tego modelu. W każdym razie najbogatsze VZ Extreme to moim zdaniem bardzo udane auto, naprawdę interesujący pod kątem charakteru elektryk. Czas pokaże, jak pozycjonowanie Ravala przez Cuprę sprawdzi się pod kątem sprzedaży. I to wszystko, co przygotowałem z premierowych jazd tym modelem. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania mu łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!